Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, u mnie znowu przeróbki. Wpadł najnowszy, jeden z najnowszych produktów Zamela, monitor energii. MEM, dobrze mówię. LEV 02, czyli to jest monitor energii jednofazowy, ale już nieograniczony, tak jak LEV 01, które mam tutaj, dwa monitory energii. Jeden mi pilnuje to, co podbieram, że tak powiem, z sieci do mojego off-gridu, a drugi pilnuje to, co mi wychodzi z falowników, tak jak tutaj troszeczkę dorysowałem na rysunku. Tutaj przed falownikiem niskonapięciowym pilnuje wszystko, co jeszcze podbieram dodatkowo, a drugi mierzy na wyjściu AC z falownika, czy na ładowanie elektryka, czy na coś, także one tego pilnują, żeby miał, słuchajcie, statystyki. Ale tutaj jest z nimi taki jeden problem, że tutaj mamy ograniczenie do 16 A przez to, że prąd jest mierzony przepływając przez monitor energii. Tutaj został już ten problem rozwiązany. Chwileczkę trzeba było poczekać poprzez cewkę. Także mamy tak jak w licznikach energii już tych trójfazowych LEV 01, z tego co dobrze pamiętam. Tam też są cewki, także już możemy tym monitorem energii mierzyć sobie, słuchajcie, do 100 A prądziki elegancko, a później sobie możemy to wszystko, moment, bo mam za dużo tego wszystkiego tutaj mam. O, później to wszystko leci albo do supli, tutaj mam właśnie off-grid, on-grid i tutaj mam pompy ciepło monitoring, albo jest jeszcze jedna opcja, bo ja mam też tutaj monitoring też od Zamela, ale Extra Life, to jest ich taka sieć, nie na supli, tylko właśnie na Extra Life, i on mi monitoruje pion, oczywiście jak do niego wejdzie. On mi monitoruje energię, która wchodzi pomiędzy licznikiem zakładu energetycznego a moim dołem, czyli wszystkimi falownikami, całą resztą. Tutaj mam po prostu pilnowane, także no EG nie dało nam możliwości odczytu licznika, także ja tutaj mam zdalny odczyt licznika i jak widzicie, no u mnie monitoring całego domu jest na Zamelu, bo fajnie nam się ta współpraca układa, także kolejne produkty wpadają i wy możecie na bieżąco też obserwować u mnie, jak to działa. Także już wam mówię, po co mi kolejny monitor energii, jak już mam tyle tych monitorów. A czemu nie? Nie, żartuję, słuchajcie. U mnie temat jest taki, jak wiecie, niskonapięciowy magazyn energii. Też eksperyment w ramach współpracy, ja tego nie ukrywam, bo ludzie się pytają, że to za drogo. Ja mam to, używam i pokazuję, a każdy musi sobie policzyć, czy się opłaca, czy nie opłaca. Dla mnie to jest dalej droga zabawka. Nikomu zabrać nie mogę, tak samo jak to jest droga zabawka. Wysokonapięciowy magazyn energii. Ale dzisiaj o monitorze energii. A chodzi o ładowanie auta elektrycznego. Jak widzicie, mam tutaj dwa gniazdka. Dzisiaj wieje masakra normalnie. Tak wiatr wieje, że masakra. Już wam mówię. Chodzi o ładowanie auta elektrycznego. I tak, mam dwa gniazdka. Jedno mam tutaj, że mogę tylko 6 A, a drugie mam, że no mogę 16 A, że długość przewodu 2,5, wolę na 13 lecieć. Już wam mówię, o co chodzi. Tutaj właśnie są te dwa gniazdka do ładowania elektryka. I jedno jest gniazdko pobierane z magazynu niskonapięciowego, czyli ja nie mogę więcej jak 6 A, ale jak mi się włączą dodatkowe urządzenia i inne rzeczy, to jest tylko 24 V. Tu mnie ogranicza amperaż, no niestety. Jak dojdzie jakiś odkurzacz w domu, coś takiego, to no, robi się nieciekawie, bo ponad 3 kW wychodzi. A 130 A ciągnąć z tych baterii to nie problem, ale po co? Maltretować, tak jak na przykład dzisiaj w nocy magazyn się już praktycznie rozładował do 24 V i już musiał się doładować u mnie jeszcze z sieci, ale faktycznie będzie się doładowywał z wysokonapięciowego magazynu energii, także to jest taki układ połączony tego wszystkiego, czyli dalej praktycznie odwrót, bo się magazyn ładuje z magazynu tak naprawdę. I no musiał się doładować, bo była kiepska pogoda. Dzisiaj troszeczkę tego słońca wyskoczyło, także no dzisiaj tak ta 2-4
kW instalacja. Pokażę jeszcze tym, co nie wiedzą. 2,4 kW instalacja skierowana na południowy wschód i jeszcze 800 W tutaj do MPPT. No niestety to już nie daje rady. Dzisiaj od rana w miarę była pogoda, bo nie ma się zepsuć, także no była możliwość doładować magazynu, ale słuchajcie, na 2 czy 3 kWh doładowało, to szału nie ma, a wiatr wieje masakryczny, także trackery poblokowane. Uważaj, żeby ci nie zwiało. No i po prostu za mało energii. Magazyn tylko 10 kWh, ale tego też go trzeba czymś naładować. Także słuchajcie, wracam do sedla sprawy. Monitoring, zliczanie kilowatogodzin, ile ładuje elektryk, jest realizowane na razie właśnie na watomierzu i tego przepinam. Czy tu. Jak jest magazyn naładowany, jak są ogólnie słoneczne dni, to jest cały czas zapięty na 6 A sobie leci. Jak widzę, że już jest 25,5 V na tym, no to przepinam na po prostu, że tak powiem, przed falownikiem. Albo jestem za falownikiem, albo przed falownikiem. No jest taki monitor energii, ale jest możliwość zamontować monitor energii właśnie taki, żeby mi monitorował zamiast tutaj tego watomierza. Tylko jak to zrobić? Tutaj mamy dwa gniazdka i cewkę, gdzie ją cewkę założyć, bo są dwa obwody. I pomyślałem, że zrobimy coś takiego. Przyszła już skrzynka, żeby to już miało ręce i nogi. Idzie nam do tego przełącznik agregat sieć, słuchajcie. I teraz mogę zrobić tak, to tu od spodu wpinam te dwa prądy. Jeden, drugi z gniazdka, a u góry, to co mam wyjście, wybieram, którym chcę ładować. Tylko będę sobie to przełączał i na wyjściu będzie zamontowane gniazdko. I tak jak tutaj wam, słuchajcie, pokazuję. Tutaj będzie agregat sieć, czyli będę miał wybór z przedfalownikiem, za falownikiem, tylko wystarczy pstryk, pstryk, a już później za agregat sieć będzie właśnie cewka, odlew 0,2, no i będzie gniazdko, będzie EV ładowane. Także bardzo prosty temat, uproszczony jeszcze bardziej jak teraz, bo już nie trzeba będzie przykładać, tylko sobie przełącznik przełączyć albo tutaj. I pamiętajmy o tym, że tutaj musi być dwa osobne obwody, bo przed falownikiem jest jeden neutral, a po falowniku jest neutral falownika. Tych neutralnie nie wolno łączyć. Także muszą być dwa osobne obwody i właśnie musi być przełącznik agregat sieć dwutorowy, nie jednotorowy, żeby też właśnie neutrala przełączyć, żeby się te neutrale jeden z drugim tutaj nie spotkały. Także tak to wygląda. No dobra, słuchajcie, najpierw sobie skrzynkę poskładam, bo tutaj ma się, niech się ładuje. Jak to rozbiorę, elektryka trzeba ładować, ale dzisiaj też trzeba będzie rozładować inny magazyn energii. Jak wiecie, u mnie stoi taki Fossibotek. Tu jest 3,8 kW prądu w nim, więc do pełna naładowany. 100% naładowany. Tu jest do niego taki panelik rozkładany, który na razie się leży i kurzy. I zapnę Fossibota, niech ładuje elektryka, a tutaj będę się po prostu bawił, przełączał, rozłączał. Dobra, do roboty. No i wstępnie poskładane. Słuchajcie, przekroję się, nie patrzcie, bo ja takie rzeczy to robię z odpadów, co mi zostają. Także tutaj nie ma znaczenia, czy jest 4 czy 2,5. Gruncie, żeby nie było 0,7 na obciążonym przewodzie. I tak, zaczynamy od tego. Pierwsze co ważne, czego szkoda, że w instrukcjach przeważnie nie ma, albo ja tego się nie mogę dopatrzeć, podłączenie cewki. Cewka ma przewody czerwony i czarny. I pamiętamy, że przewód czerwony idzie na S1, a czarny idzie na S2, bo później będzie nam pokazywało głupoty w kierunku przepływu. I cewka tak samo ma tam strzałkę, czyli dajemy strzałkę z kierunkiem przepływu od K do L. Cewka mierzy w obu kierunkach. No w tym momencie tylko będzie mierzyła zużycie, ale można używać tego licznika jako dwukierunkowego licznika, jeśli komuś jest potrzebny, także nie ma problemu. No i tutaj słuchajcie, cudów nie ma, nie? Od dołu nam wejdzie 2 zasilania,
czyli jeden będzie po falowniku, drugi będzie przed falownikiem i będę sobie tutaj przełącznikiem wybierał. Pamiętamy, że przełączamy to nie hadzia, tylko na środek i do góry, no i tam jak nam pasuje właśnie co włączyć. Także u mnie na jedynce pewnie będzie po falowniku, czyli po magazynie energii, a na dwójce będzie sprzed falownika i będzie na większym obciążeniu. Neutrale spięte, jeden, drugi, trzeci. Do licznika energii musi być właśnie neutral podłączony i fazowy, przez to, żeby licznik energii widział, właśnie palucha daje i mi ostrość ucieka, żeby licznik energii widział parametry, słuchajcie, sieci. O, tak będzie lepiej. A pomiar się cały odbywa poprzez przepływ właśnie prądu przez cewkę, która mierzy to, co ma mierzyć tak naprawdę, nie? I później całość nam zlicza kilowatogodziny. No i żadnych cudów tutaj nie ma. Także biorę to ustrojstwo gdzieś tutaj. Tu gdzieś to zamontuję. W tym miejscu gniazdka już pościągane, są stare. Także muszę ogólnie prądy odłączyć. No, ja to lubię pod prądem robić, ale nie będę dzisiaj kombinował, bo trzeba będzie tutaj jeszcze nawiercić otworki, a za chwilę falownik zacznie mi wciągać ten pył. Także muszę wyłączyć falownik, wszystko muszę powyłączać, a jeśli to wszystko wyłączę, to tutaj będzie ciemno, ale to nie problem, bo jak mówiłem, Fosibocik ładuje elektryka, już jest 50% wyciągnięte z niego. Przypominam, to jest 385 kWh energii. On stał coś z pół miesiąca, stał, jak był naładowany i tak stoi. Także zobaczcie, 50% poszło, a wyciągnąłem z niego 1,5 kWh, także no jakieś 3 kWh będzie. No jakieś 3 kWh pewnie się uda z niego wyciągnąć, bo liczymy to, co się pewnie odstało, to, co jest przetworzone. No tak to wygląda niestety. Tutaj cudów żadnych nie ma, ale mówiłem, jak powyłączam prądy, gniazdko tutaj mam, to się podepnę zaraz z oświetleniem i będę miał jasno. Dobra, biorę się za montaż i widzimy się, jak już będzie działało tak naprawdę. I słuchajcie, jest, ale tak na szybko na razie, bo mi się Fosibot praktycznie rozładował. 0,2% zostało baterii, także można będzie go, albo nie się rozładuje do końca tak naprawdę. I udało się wyciągnąć z Fosibotka 3 kWh energii. Ale przechodzimy do tematu, który nas dzisiaj interesuje. Jest podpięte, słuchajcie, już mam. Od spodu 2 zasilania mam podpięte. Licznik energii już jest widoczny. I tak wam pokrótce powiem, jak to dodać, bo to jest dosyć, dzisiaj już dla mnie to jest proste, ale kiedyś to było bardzo trudne. Słuchajcie, żeby ogólnie mieć licznik energii, trzeba wejść na stronę supla.org i tutaj trzeba sobie po prostu kliknąć, żeby można było zarejestrować, bo ta zarejestracja, widzicie, jest do 23, czyli przez dobę. Później się już to zamyka automatycznie. I widzicie, tu są wszystkie moje liczniki. LEV01, LEV01 to są liczniki od magazynu energii. LEV02 to jest teraz ten dodany i MEV01 to jest ten na 3 fazy, na 3 cewki licznik energii. Także tutaj sobie musimy dać, żeby była rejestracja nowego. I słuchajcie, tutaj on już jest, zaraz go nazwę mu damy, podamy, nawet już jakiś pobór był, skąd tu się 0,03 kWh wzięło, jak ja nic nie podłączyłem jeszcze do niego. A on ma pobór własny i chyba 1,5 W. Jeszcze na konfigurację pewnie musiał sobie troszeczkę coś pomyśleć, no i przy okazji już energię wziął. I tak, słuchajcie, jak mamy suple, wbijamy tutaj dodaj nowe urządzenie i tutaj już po kolei tak naprawdę dalej tam będzie nam pokazywało, bo w tym momencie jak dodajemy urządzenie, ta dioda ma migać. Tutaj albo można przyciskiem tą diodę przytrzymać, dłużej przycisk i wtedy on nam tutaj będzie, jak przytrzymamy długo, widzicie, zaczyna migać i wtedy wchodzi w tryb po prostu konfiguracji szukania, słuchajcie, Wi-Fi i dajemy dalej. Jak damy dalej, to coś sobie myśli
i dalej pojawiła się moja sieć, tutaj jest hasło do Wi-Fi, także zatwierdzamy i dalej on sobie znajdzie po prostu już ten sygnał, który mu tutaj mryga. No tak ja to zrobiłem, u mnie to po prostu zadziałało. O, widzicie, w tym momencie licznik jest nieaktywny, bo szuka sieci. Nie wiem, jak go wyłączyłem, kliknąłem, także wyłączyłem go. Wyłączyłem szukanie sieci, powinno się zaraz zmienić normalnie na aktywny. Tak myślę, że się zmieni. Oby tak się stało. A nie, coś pomyślał. O, jest, o, już się zmieniło, także ja nie jestem dobrym nauczycielem w tych załącz, wyłącz. Ja nie lubię tych aplikacyjnych rzeczy, także męczę się z tym po prostu okropnie. Ale dobra, słuchajcie, temat jest. Już tutaj ogarnię. Także przechodzimy do tematu. Za chwilę tutaj jakieś podłączę obciążenie. O, ładowarkę podłączę i zrobimy to na żywym organizmie. Dziadek chodzi, drzwiami się tłucze, normalnie masakra jakaś. No dobra. No i mamy finał, słuchajcie. Także znaczenia 1, 2 tutaj mamy. Jedynka sieć. Siecią dla mnie jest, tak jak mówię, magazyn hybrydowy. I dwójeczka off-grid, także z dwójeczki teraz jest zapięte. Ładowarka pobiera 5,5 ampera. Idzie 1226 W. I jak widać na falowniku pobór mamy. I tu jeszcze coś innego, jeszcze w międzyczasie jest pobierane oświetlenia i cała reszta, także pach, tak mówiłem, na środeczek, na jedyneczkę i teraz lecę, że tak powiem, z sieci, czyli lecę tutaj sprzed falownika. Jak widzicie, już tylko został jakiś pobór tam jaki był. Pobór mamy 1260 w tym momencie, bo jeszcze falownik tam na swoje potrzeby coś tam sobie pewnie podbiera. A nie, tego, że jest 507 akurat, no to skacze tam, dobra, pobory mamy poborami. I teraz tutaj widzimy, że z on-gridu, czyli tutaj podbiera tak samo, jak widzicie. 1280 W nam tutaj podbiera całością. Auto jest elektryczne, zasilane już, naliczane jest 1240, także już licznik energii zapięty. A, muszę sobie jeszcze tutaj napisać, że sieć tutaj mamy chyba 13,5 A, a off-grid 6 A. Tak, żeby też było jasne, jakby ktoś kiedyś coś ładował i nawet mógłbym wytłumaczyć, dlatego też poprawiłem tutaj te jedynki, bo one prawie niewidoczne są. No i tyle, słuchajcie. Kolejny monitor energii podłączony, tych monitorów energii tutaj jakby przyszło właśnie z tymi watomierzami łazić. Kiedyś to chodziłem, tak spisywałem, cudowałem, teraz wszystko liczy za mnie. Tak jak mówię, robię podsumowanie miesięczne, do tego biorę sobie aplikację, otwieram. To automatycznie można wszystko też do Excela wrzucić, tylko no mówię, ja nie jestem ten właśnie z tymi wszystkimi tematami związany, przesyły, Excel i inne rzeczy. I dużo osób mi to radzi, żeby pomoże, że to zepnie. To nie moja bajka, nie? Ja sobie muszę siąść, policzyć, zobaczyć, aha, to wychodzi tak. Jak mi wszystko zacznie automatycznie liczyć, to powiem wam, że wiele rzeczy można pominąć. A tak staje, aha, dlaczego tak robi, dlaczego to tak, może trzeba zmienić. Trzeba też pomyśleć przy tym wszystkim troszeczkę. Także bardzo fajnie sobie to lata. Przy okazji Cibotek został przetestowany. Wiemy, 3 kWh w nim zostało tej energii. Także no mówię, 2 w 1, 3 w 1 nawet w filmie testów. Ale fajnie, że się firma Zamal do mnie odezwała z swoim nowym licznikiem energii. Ja tu jeszcze mam parę rzeczy od nich w pudle, tylko nie mam czasu na razie to ogarnąć, ale będzie na spokojnie. Tematy jeszcze tam czujników temperatury, sobie coś tam jeszcze powymyślam i też zabezpieczenia licznika tego właśnie trójfazowego, bo tak jak widzieliście, te liczniki tutaj nie mają zabezpieczenia pomiędzy właśnie tym ich odczytem, nie? No nic się do tej pory nie stało, ale różnie w życiu bywa. Także jak na razie działa. Ja już nie muszę, że tak chodzi tutaj tego gniazdka sprawdzać. Czasem mi się watomierz zaciął albo nie. Wszystko mam zdalnie.
i też nie mając połączenia z Wi-Fi tutaj, no widziałem, że pobór jest albo z sieci po tamtych licznikach, ale teraz dodatkowo jeszcze będę sobie mógł tutaj kontrolować, czym się ładuje, nie ładuje. No, szkoda, że jeszcze tego zdalnie nie mogę rozłączyć, ale mi się wydaje, że jest chyba na to sposób, tylko musiałbym wtedy wiedzieć, do jakiego stopnia jest elektryk naładowany. A to znowu kombinacja niepotrzebna. Jak naładuję do pełno, to naładuję. Słuchajcie, to jest bateria 16 kWh w tym Mitsubishi, także tutaj cudów nie ma. Tu trzeba wiecznie prawie ładować do pełna, bo tych kilometrów brakuje. No niestety, tak to wygląda. Także działa. Myślę, że w miarę Wam przybliżyłem temat tego monitora energii. No i tyle do następnego tematu. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, słoneczka życzę. Cześć.